w dzisiejszym filmie. No i jak? Pierwszy wyjazd i rozjebałem felgę oczywiście. Masz misję, mam końcówkę piwa. Masz inny To mam rozmiar. nie wylać? Tak. Takumi. A ja ci coś podpowiadam. Uwaga, czy działa? No nawet działa. Doszły moje nowe rękawiczki. Zapraszam do oglądania i zachęcam do zostawienia suba. Przyszedł felunek naprzód. Ori JR3. Ori JR. A tu są podjeby Ori JR-ów. Volcrace'y T37SL. No i taka szybka ciekawostka. Te ważą 7,5 kg, a te ważą 9,5 kg. 2 kg różnicy. Co prawda te są o pół cala mniejsze, 8,5 cala, a tamte są 9 cali. No ale pół cala mniejsze i 2 kg. Tu chyba chodzi jednak o coś innego. Jeśli chodzi o jakieś różnice w budowie, no to ten bęben jest trochę inny. Tutaj jest bardziej taki, chyba to się nazywa concave face. No te 37 ogólnie miały chyba 4 różne. Nie wiem, czy te są najbardziej płaskie, czy nie, już nawet nie pamiętam. No i co, no z wyglądu mi tam bardziej leżą te 37 SL. Ogólnie te chciałem w macie, tak jak oryginalnie są te 37 często. No ale nie dało się kupić w macie. Także jak dokupię drugi komplet na tył, to planuję, żeby pomalować się w taki mat ala te 37. No ale zobaczymy. Na razie chcę je zapakować na przód. I opony Reinsporty 5, 215, 45, 17. No i zobaczymy, jak to będzie kleić. Albo i nie kleić. No, a przy okazji jedna rzecz, która mnie powstrzymuje przed montażem tych felg, to jest to małe dziabnięcie. No niby nic wielkiego. No ale tutaj się widziałem takie felgi w S15 poobijane chyba w 10 miejscach. No i jakaś stała, ale nie wiem, mnie to jakoś kuje w oczy. Chciałbym to zrobić, zanim je założę. No ale za 36 mi się nie pali. Z tym mi się pali, bo dzisiaj ma padać, a jeszcze zawody niedługo. A auto ostatnio prowadziło się tragicznie. Gwint założony. Zobaczymy jeszcze, co dadzą te koła z oponami. Będzie tylko lipa, jak się okaże, że haczą o Amar z przodu. You feel cold at the same time. In my mind we're together, yeah. Don't tell everything is a lie when I call. Tell me reasons I should say more. Everything is a lie when you tell us alright. No i jak? Trochę tu ciężko ze światłem, nie wiem, czy będzie coś widać. No ale takie krótkie podsumowanie, co my tu mamy. JR3 9 cali 17 i na to mamy Uniroyale Reinsporty 5, czyli to samo, co mam z tyłu. Naciąg jest dosyć delikatny, nie jest jakiś hardkorowy. Ogólnie jak chciałem kupić te fele, to zastanawiałem się też nad 8 calami. No ale ziomek mi doradził, żeby jednak wziąć 9, bo to będzie lepiej wyglądać. No zobaczymy. Myślę, że na razie to raczej nie będzie większych problemów, gorzej jak przyjdzie skręt. Wyglądowo no to wiadomo, jest ciul lepiej. A few moments later. No i oczywiście fail, bo okazuje się, że
Te 5x120 BMW to są te cieniutkie, w które nie wchodzą śruby BMW. Teraz nie wiem, czy tu muszę jakieś szpilki wkładać, czy jakieś inne śruby kupować. No ja pierdzielę. Oczywiście już pół felgi porysowane. Jej odporność to jest lekki żart, no ale czego się spodziewać po Chinolu. Już zapaliłem, że już zamontuję i się przejadę. Tyle rzeczy zrobiłem, żeby to do tego doszło. I oczywiście jakaś mała pierdoła mnie wyeliminowała z tego. Ekstra. Elo, elo. Podejście numer 2 do montażu kół. Okazało się, że trzeba mieć śruby tak zwane wąskootworowe, czy jakoś tak. Także kupiłem od JR te najtańsze, czarne, najkrótsze. Zacisk bez problemu. Japa jak nie wiem. Ale jaja. To się kręciło. Myślę sobie, co to kurna Bentley? A się okazuje, że to jest naklejka. No to całkiem zajebiście, bo to mi się podoba bardziej niż to. O! Pyk! Elegancko. No. To wygląda lepiej niż to. Chociaż wtedy by było wiadomo, że jest Ori JR. Ale kto ma wiedzieć, ten wie. Pyk. Eleganckie kapselki. Kto by się spodziewał? Motorowa, japa jak nie wiem. Jak założę gwint naprzód i troszkę to siądzie, może minimalnie się pochyli, to myślę, że będzie spoko. Na razie powiedziałbym, że lekko śmiesznie to wygląda, ale i tak lepiej niż seria. A few moments later. Chuj przyczepi. Ale kurwa, ciężko. O fuck, jak ciężko. Mam nadzieję, że na torze będzie mega ślisko, bo jak nie, to chyba nie istnieje takie ciśnienie, przy którym tym się łatwo driftuje. A teraz mam 3 bary, o ile nic nie spadło od napompowania. No nie wiem, no jakbym spróbował to dziś może 4, to chyba max. Ale czy faktycznie i czy to nie za dużo, nie wiem, nie mam pojęcia.
takie wnioski po krótkiej przejażdżce. Jest dużo trudniej odkleić tą dupę, ale jak już się odklei, na przykład jak jadę szybciej, no to już nawet idzie. Ale... Wciąż w porównaniu do tych moich śmietników to jest totalnie co innego. Tam było tylko lekkie muśnięcie gazu, lekkie zarzucenie masą przy nawet małej prędkości i już ta dupa latała. No tutaj już tak się nie da. Musi być jakaś prędkość. No tutaj już nie jest tak łatwo. Trzeba jednak trochę prędkości zrobić. No bo bez prędkości to jak widać nie idzie za bardzo. No i też sam drift jest dużo szybszy jednak, jak już lecę bokiem, no to jest dużo szybciej niż na tych moich śmietnikach. A few moments later. Ajajaj. Pod filmem, w którym wspominałem, że jadę na DTS, jeden z oglądających napisał mi, że był tam i jest filmik na jego kanale. No i sprawdziłem. Pisał też właśnie, że jest bardzo ślisko. No i na jego filmie faktycznie wyglądało to jak na lodzie. Więc jest nadzieja, że jakoś damy radę. Muszę jeszcze tylko zmienić olej, coś skombinować z tym klaksonem, żeby dało się go podłączyć i przeczytać w końcu regulamin. Tak na tydzień przed to chyba dobry moment, żeby w końcu go przeczytać, ale coś mi się nie pali, nie wiem czemu. Ciężko mi uwierzyć, że mam jakąś modyfikację, która mnie by zblokowała. Prędzej by się okazało, że nie mam czegoś, co wymagają. No ale nie wiem, mam tu gaśnicę, jedną, drugą pod nogą, na szynach od szwagrów. Siadasz? I awaryjny. Ach, sorry. Masz misję, mam końcówkę piwa. Masz inny To mam rozdać. nie wylać? Jak Tak. Takumi. A ja ci coś podpowiadam. No i znowu nie poczekała. No nie, to musiał być ten. No, na zrybki tu się wpierdala, o człowieku. Ja wiesz, ja nie żartowałem o tym, że Wika umie jeździć, nie? No, ja nie wątpię. O, i tu się zaraz tak zacieśnia. To nie, tu się nie zacieśnia, Wow. no. No i gaz. Katnie. No, wypuść go na zewnątrz. No, I przytrzymaj zajeb go w tutaj. krawężnik. Nie, dlaczego nie przytrzymałeś na gazie? No bo się bałem tego krawężnika. Albo krawężnika to masz tam kilometr i pamiętaj, że na wjebanym gazie auto ci się nie cofnie. Na odpuszczeniu auto ci się cofa. Nie wiem. Ale i tak teraz w miarę poszło jak na mnie. Znaczy, wiesz, jesteś tu pierwszy raz, nie? No. Tu tak ślisko w chuj się robi. No i wykorzystaj to, żeby robić dysko. Naucz się wykorzystywać dysky na wierzchu do tego, żeby nabierać prędkości. A tu jakoś przyczepiej. O i teraz ciągnij gazem. Bo to idzie zrobić na raz. Albo Może jej powiem, że przytrzymaj, czekała na nas. no to lub jej. To ona? Tak, to Emilka. Siema. Ej, Emilka, jedź swoje. Niech Piotrek spróbuje podjechać. Dobra, spoko. tylko czekaj na nas, nie? Nie, spierdalam, dokładnie. Nara. To ja ich nie znam, tam na Instagramie ich widziałem, tylko... Jelo. Kopaj. Za szybko. O, Nie, za o, szybko. No jedziesz. Wiesz, się spawiłem. No i kopaj. Zobacz, ile Emilka ci tu miejsce robi. No, tylko że ja jej nie zrobił miejsca w karoserii. Nie masz ABS-u? No nie, no jak? No przecież tam go odłączałeś, A, no tak. A dlaczego ci się nie świecą te? bo są wylutowane. To jeszcze raz chcecie? No Tak. dawaj, cały czas pierwsza. Musisz... O, i widzisz, jest tak, że ty jako goniący musisz jechać trochę szybciej niż uciekający i się odhamować przy inicjacji. Ajajajajaj. Czekaj, bo nie słuchałem. się skupiłem na jedzie, że jako goniący co muszę? Musisz jechać szybciej
żeby się non stop trzymać dupy uciekającego. No Poczekaj, tak, tylko... bo prędkość działa, tak? Tak. Czyli dobrze odpiąłem. No przecież tam w kole odpinałeś. No tak. No, A wylutowane mam. Wszystko co się świeciło jest wylutowane. okej, można. Gdzieś tam... Musisz do niej dojechać do bagażnika. Boję się. Spokojnie. Nie bój się. Najpierw mogę się trzymać trochę dalej. O, albo tak będzie, no. Dawaj. Nie chcę się w nią wiewać. Nie wiebiesz się w nią. Ale kurwa, teraz to już było dla mnie blisko. O! Myśmy sobie tu zderzaki ściągali, kurwa, nie? Tyś ja z Przemkiem tutaj, No to byśmy sobie kurwa. samochody obili. Chłopie, kurwa. no ty to jesteś lata świetlne przede mną. Dobrze, no to... Słuchaj, czego się boisz? Powiedz mi... No nie chcę rozjebać ani jej auta, ani mojego, nie? No dobrze, no okej, że jej nie chcesz rozjebać, to w porządku, rozumiem, bo to ja będę musiał zrobić. To jest czas, który będę musiał, zamiast poświęcić na mój kompakt, to Wiesz, ja- poświęcę na jej kompakt. nie? Spokojnie, ty jestem pierwszy raz tutaj. Ja wystarczy, Tylko- że będę dziś kawałek dalej i zobaczę jak ona jedzie. Ja nie muszę być drzwi w drzwi. Musisz. Słuchaj, wpierdolę ci Przemka naprawdę jak chcesz. On bije ludzi po głowie, kurwa. Dyfek trzyma, No, nie pierdolnął jeszcze nic. a blaszki nie ma. No widzisz, Smutny jestem, nie? porządna robota. O, Aż za długo. no, nie wiem, czy dalej robi, wiem, że robił. Robił Tasion. Tasion to jest... To jest... Czemu ci się ciśnienie oleju zapaliło? Co się zapaliło? Ciśnienie oleju. Bo Masz przydusił olej w się. silniku? Mam. Przydusił się obrotami. Bo byłem wolno na dwójce Tak, i tak, nie wcisnąłem Tak sprzęgła. to nie powinno działać. Czemu? No zawsze jak się dusi, to się świeci kontrolka u mnie. Od kiedy go mam? To niedobra jest. A czujnik oleju był wymieniany. Chyba kurwa już wszystko w tym aucie było wymieniane oprócz silnika. No, Załadujesz się tu z ryby? chuja co ty? Czemu To nie? skończymy w rowie. Co ty, boję się. Dobrze. Jeszcze nie ten etap. Jeszcze może jakbym miał tych pseudozawodów za tydzień. No i 60 koni więcej, a odjechał mi kurwa jakby miał 300. Odnośnie tych zawodów, to jak na moje, to popraw sobie fotel, za bardzo leżysz. Ajajaj. Nie kręć na mydełko, bo to bardzo zły nawyk. To co teraz właśnie robisz. Że jedną ręką. Skup się na dwóch rękach. A po trzecie, kurwa, nie żałuj na tych zawodach, jak będzie trzeba, to po prostu zrobimy ten samochód. Jeżeli chcesz pomocy na takim DTS-ie, a uważam, że zawsze się przyda jakaś pomoc, no, gazu. Więcej. Czemu tak Gdzie? blisko trzymasz? Gazu, No bo tam- gazu. Bo tam już mi dupsko tak daleko leciało, że... Gaz, do końca. Daj się autu ślizgać. Ale jakaś pseudoryba nawet wyszła. Proszę bardzo, kurwa. Da się? No. Emilka potrafi, to ty też musisz umieć. No kurwa, ale ona ma więcej doświadczenia, więc... A co to zmienia? No to, że... No to Co to za tekst, jak ona potrafi? Jakby była gorsza, aby Ja nie potrafiła. uważam, że jest gorsza, ale uważam, że też masz dwie ręce i dwie nogi. Samochód by się do tego nadaje. No. Szczególnie, że masz więcej doświadczenia niż ona. A co ty pierdolisz? Niż ona miała W kompota, ale... w drifcie to masz tak z 10 razy więcej niż ona, A nie? pierdolisz. Mówię poważnie. Jakim cudem? Przecież ja już tyle nie jeździłem.
Pierwszy wyjazd i rozjebałem felgę oczywiście. Najlepsze jest to, że to się stało jak podjechałem i chciałem zaparkować i krawężnik mnie pokonał. Problemem jest też to, że te opony mają miękką ściankę i wyglądają, jakby nie miały powietrza. O czym ostrzegał mnie wulkanizator drifter. Zresztą tego krawężnika też nie było widać, bo liście były... nie ogarnąłem. Chuj, no trudno. Na szczęście to tylko Ori JR. No jak widać, rant ochronny przy naciągu w chuj się przydaje. To szkoda, że on jest schowany. Szybka akcja naprawcza będzie. Przy okazji odkryłem, że te koła się całkiem nieźle błyszczą. No w sumie nawet fajnie wygląda. Choć ogólnie chyba te felgi skończą jako matowe. Mój plan na szybką naprawę tego to zaprawka do Devo. Do jakiegoś Lanosa czy czegoś tam, nie wiem, zobaczymy. Ogólnie chodzi mi tylko o to, żebyś to nie rzucało w oczy. Gdzieś wyczytałem na necie, że to jest podobny kolor, albo nawet ten sam. A jak nie będzie, to trudno. Tam napaćkałem. Kolor jakby podobny. Co jakoś super to nie wygląda, ale chociaż aż tak nie świeci. Nie ma tragedii, chociaż dobrze też nie jest. Ale no. Chociaż może aż tak się nie będzie rzucać w oczy. Najbardziej nieprofesjonalna wymiana oleju w moim życiu. Tak to zdecydowanie nie róbcie. Niestety lewar się skończył, nie mogłem nawet zapasówki wbić pod do końca. No ale trudno. Chociaż sobie koło podłożyłem awaryjnie. Czyściutki olejek. Stary olej wygląda średnio, tak brudnego to jeszcze nigdy nie widziałem. No jeszcze a propos starego oleju, to ja zawsze robię tak, że zlewam po prostu w pudełkach z tego nowego. I zawożę do Pszoka. Co to jest Pszok? Punkt selektywnej zbiórki odpadów. Możecie tam wywieźć olej i za darmo to wezmą. Także nie trzeba gdzieś tego kitrać, wrzucać po śmietnikach. Wręcz nie powinno się. Kurwa. Dobra, coś tam wymodziłem. Znalazłem jakiś taki kabel, którego końcówka dość ciasno wchodziła w odróżnieniu od innych. Dorobiłem końcóweczkę pierwszy raz w życiu, więc pewnie niezbyt dobrze, ale coś tam jest. Ten kabel oczywiście siedzi tam pozgniatany, więc nie wiem ile to wytrzyma, ale zobaczymy. Spróbuję to jakoś tu upchać. Uwaga, czy działa? No nawet działa. Czarna lub szara taśma działa cuda. Napierdzieliłem tego szajsu dookoła i na razie się trzyma. Najwyżej się wyjmie. Jeszcze dobrze jakbym kierownicę przykręcił. Ogólnie mój plan zakładał, że podłożę 2 stalówki pod przednie koła, ale mój lewarek oczywiście nie dał rady i nawet jednej nie podłożyłem. No ale tak czy siak już coraz trudniej go wsadzić pod auto, więc jak jeszcze obniżę dół, to i tak będę musiał jakiś lepszy lewarek kupić, albo nie wiem, jakieś bary może. No ale najważniejsze, że olej wymieniony, także jesteśmy gotowi. Felga pomalowana profesjonalnie zaprawką Devo.
Lanos czy tam nie wiem co. No. Także fura gotowa, my gotowi, lecimy. Widzimy się w Toruniu. Mamy czwartkową noc, w sobotę wyjeżdżamy do Torunia, śpimy tam i w niedzielę rano lecimy na zawody. Doszły moje nowe rękawiczki. Są to rękawice, które śmieję się, że wyglądają jak budowlane. Ogólnie nie jestem fanem jeżdżenia w rękawicach, bo wydaje mi się, że wtedy gorzej czuć kierownicę, no ale właściwie to nigdy nie jeździłem, więc zobaczymy. Te rękawice miałem upatrzone już od dłuższego czasu. Po montażu tej kierownicy NRG stwierdziłem, że mam w końcu dobrą wymówkę, żeby je kupić, zanim ktoś mi je sprzątnie sprzed nosa. Chodzi o to, że na drewnianej kierownicy ręce łatwiej się pocą, no i przez to mogą się po prostu ślizgać. Jeśli chodzi o same rękawice, no to powstały one we współpracy Feta z Drift Tengoku, magazynem driftingowym japońskim. No i jest to jakiś tam limitowany item. Od czasu wymiany oleju jeszcze ani razu nie jechałem samochodem, więc akurat się przejadę kawałek w nich i zobaczę jakie odczucia, no ale tak naprawdę test będzie dopiero na torze. Kryptoreklama ziomeczka, od którego to kupiłem. No i co, no rękawice jak rękawice. Można łapać zataczkę i jechać z koksem. Co ciekawe, jest to rozmiar XL, a prędzej bym powiedział, że są za ciasne niż za duże. A XL-ki były najrzadsze i ogólnie jak patrzyłem na rozmiarówkę, to wydawały mi się, że będą za duże. Mam wrażenie, że delikatnie tu przy palcu wskazującym są ciasne, ale to... No ale może się trochę rozejdą. Więc dobrze, że nie wziąłem esek. Mógłbym sobie je mógł powiesić, ale na ścianie. Dzięki za oglądanie i pozdro dla Rabita i Kuby. Essa! Załadujesz się tu z ryby? Chuja co ty? Jeżeli chcesz pomocy na takim DTS-ie, a uważam, że zawsze się przyda jakaś pomoc, to trzymasz. Bo tam już mi dudko tak daleko leciało, że... Gaz do końca. Daj się auto ślizgać. No jakaś pseudoryba nawet wyszła. Proszę bardzo, kurwa. Da się? No.